Ty spojrzałem, jednodniowa 95, ale to nie zrzeszeni. When the sage brings the rite of spring, morning dove and the sparrows sing, through the light that the sun will bring, reborn. Plots are creeping on the wall, swallowtail heeds the northern call, and the last of the frost will thaw, reborn. Zapowiada się piękny dzień, żebym tylko tego nie popsuł. Dzisiaj kamera Prestona przyjechała nad olbrzymi zbiornik na rzece Pilicy, a mianowicie zbiornik sulejowski. Fajne miejsce, bardzo malownicze, otwarta woda, więc taka dosyć obiecująca. Można sobie tylko wyobrażać, co tam w tej wodzie pływa. A ja spróbuję zapolować na miejscowe leszcze i płocie. Kiedyś bym ci skoczył, teraz już jestem za stary na takie. Red wing blackbird soft refrain, reborn. In the warm of the spring, I recall everything once more. Zastanawiam się, jaką zanętę przygotować. Maciek, który tutaj jest naszym przewodnikiem, powiedział, że głównie się tu trafiają leszcze. Teraz jest taki okres, że być może też będą płocie. No i możemy liczyć na przyłów jakiegoś lina, więc chciałem też spróbować nowe zanęty z Sonubite serii Natural, więc wybrałem dwie mieszanki Black Magic i Vanilla Hemp. Co prawda na tej opakowaniu Vanilla Hemp, jak widzicie, jest karp. Natomiast otworzyłem sobie tą zanętę, zanęta słodko pachnie. Widzę, że ma jakąś tam mączkę z konopi w środku, jakieś ziarna. Też trochę mi zależy, żeby ta zanęta delikatnie pracowała. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużo małych ryb, więc że nie będę tych drobnych ryb wabił. No ale spróbuję. Dwie paczki wymieszam 1 do 1 i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może delikatnie nawet przyciemnię tą zanętę. I recall everything once more. Przyciemniać czy taką mówić? In the light of the sun, everything and everyone reborn. Do tych 2 kg zanęty myślę, że około litra wody wlałem. I chyba zostawię tą zanętę, żeby wchłonęła tą wodę. Przygotuję sobie sprzęt i później ją przetrę. Słuchajcie, jeśli chcecie być pewni, że szczytówka przy wielokrotnym zarzucie Wam nie wyskoczy z wędki, niestety nieraz to się zdarza, warto mieć ze sobą kawałek świecy, parafiny i końcówkę, tą grubszą końcówkę szczytówki po prostu tak posmarować. To wystarczy. Szczytówka wtedy bardzo pewnie będzie się tutaj trzymać w tym gnieździe i na pewno się nie wysunie podczas zarzucania. Świeca też się przydaje, gdy na przykład macie gdzieś tam stuki w wędce, nie wiem, na drugim, trzecim elemencie, gdzieś tam na łączeniach jakieś delikatne stuki, no bo oczywiście jak jest duża różnica, to się nie przyda. Ale ta świeca też przy tych właśnie złączach też potrafi te właśnie mikrostuki usunąć. Także polecamy świecę. No, zanęta się zrobiła już dosyć sucha, dałem jej dużo czasu. Kolorek taki, nie wiem jak to nazwać, żółto-brązowy. Jednak zdecydowałem się, że nie będę jej przyciemniał. Zobaczę, jak tak naturalnie taka zanęta będzie się zachowywać. Tutaj przy brzegu dno jest piaszczyste, bardzo jasne, więc myślę, że ta zanęta jakoś bardzo, przynajmniej tu przy brzegu, z tym dnem nie będzie kontrastować. Tam daleko nie wiem, jakie jest dno. Więc zobaczymy, co to będzie.
Będę dzisiaj, mam nadzieję, stopniował napięcie. Zacznę od niewielkiej rybki. Znaczy, to w sumie one zaczęły, nie ja z nimi. Zanęciłem 2 miejsca i z bliższej linii mam, no myślę, że to będzie płotka. Taka rybka, ale coś ją brało. Takie ma ślady, jakby tam coś chciało ją zjeść. Wypuszczam rybkę. Pierwszy raz jestem na tym łowisku. Tu zaprosił mnie Maciek. Więc Maćku, bardzo serdecznie Ci dziękuję za zaproszenie. Piękna miejscówka. Zobaczymy, co dzisiaj dzień przyniesie. No ale w związku z tym, że jestem pierwszy raz, no to chciałem poznać charakterystykę dna. Wygruntowałem to łowisko, tak można powiedzieć, dokładnie od 25 metra. I miałem wrażenie, że na tym 25 metrze jest tutaj najgłębiej. Tak jakby tutaj to dno, tak jak siedzę niby na plaży, ale ono kawałek zeszło. Myślę, że około 5 metrów od brzegu jest bardziej gwałtowny spad i przypuszczam, że jakiegoś 15-20 metra on tam się kończy. Tak jakby tam był jakiś taki delikatny dołeczek, no to jest kwestia, nie wiem, pewnie 10-15 cm i później ta woda się powolutku wypłyca i w okolicach 35 metra, tak za 35 metrem jest jeszcze większe wyjście. No i gruntowałem do 50 metra, no to na tym 50 metrze było tak jakby najpłycej z całego tutaj tego mojego, powiedzmy, stanowiska, które zbadałem. Wybrałem właśnie to miejsce oddalone 50 metrów od brzegu, z tego powodu, że to jest otwarta woda. Nie widzę tutaj wielu wędkarzy, więc no, nie wiem, jak to jest w weekend, ale jak tutaj by wędkarze przychodzili i regularnie by tę miejscówkę nęcili, no to pewnie nie trzeba by było łowić dalej niż 30, może 40 metrów. Natomiast jak tych wędkarzy tak za często nie ma, to no myślę, że tą rybę trzeba by było tam z tego środka zbiornika jakoś tutaj do siebie zapraszać, a mam takie przekonanie, że ryba szybciej przypłynie ze środka na 50 metr niż bliżej brzegu, więc to jest ta dalsza linia 50 metrów. Ale drugą linię wybrałem sobie na tej głębszej wodzie tuż przed wypłyceniem. To co wspomniałem, około 35 metra zaczyna się wypłycenie, więc te 35 metrów tak przed kantem sobie też tam zanęciłem. Na dalszą linię podałem 8 koszyczków, tymi, którymi łowię. 2 heksmesze takie, żeby tam zrobiły jakieś zamieszanie w wodzie, troszkę pozostawiły smugę i 6 koszyczków Open Window XL 45 gramów. I do nich wkładałem tam kastery, białe robaki i dendrobeny. Więc dosyć grube przynęty. Tam nie podałem w ogóle jokersa. Natomiast na tą bliższą linię też podałem 8 koszyczków. Z tym, że tutaj jeszcze dodałem do tego troszkę jokersa. Zacząłem od tej bliższej linii, szybko w pierwszym zarzucie złowiłem płotkę, później miałem skubania tych płotek, więc spróbowałem dalszą linię, no i to jest już kolejna płotka z tej dalszej linii. Rybki ładne, zdrowe, chociaż takie mam wrażenie, jakby mają łuski potracone, więc tak jakby coś tam te rybki tutaj jakiś drapieżnik ganiał. Wygląda na to, że te ryby no, potrzebują białka, bo brania są dosyć szybkie, gwałtowne. Teraz łowię na 3 pinki. Wcześniej miałem 4 ochotki i 2 białe robaki. I to też była przynęta, którą te ryby zjadały, więc no, chyba muszę trochę tych płotek poprzerzucać. W międzyczasie cały czas napełniać koszyk przynętami, bo z tego co widzę, to te płotki tam czyszczą to dno. No i czekać na taki moment, że przypłyną leszcze. Wtedy pewnie jak płotki przestaną brać, no to będzie znak, że przypłynęły leszcze w moje łowisko. Jest kolejna płotka. Na razie jeszcze tych leszczyków nie ma. Szybkie brania płotek, więc łowię to co jest. Z uśmiechem. Dodaję im tam przynęty, żeby nie zjadły wszystkiego. O, średnia rośnie. No to... Spokojnie. Od razu karuzelę jej zapewniłem z rana. Piękna płoteczka. Masz sobie przebitkę zrób. O, przebitkę piękna. Ale skoczna.
No, przeszedłem z tej dalszej linii na bliższą, no i tutaj na razie płotki też są, więc i daleko, i blisko łowię dokładnie te same ryby, więc będę tak skakał po tych dystansach i donęcał trochę tu, i donęcał trochę tam, żeby cały czas coś się zadziało, no i będę po prostu czekał na moment, kiedy przypłyną leszcze. Ładne te płotki, grubiutkie takie, zdrowe. Więc jakby tak tu przyjechać na płotki, wtedy myślę, można by było jakiś taki krótszy dystans zrobić, tak jak mówię, tutaj koło tego 20 metra. Oj, tego by złowił tutaj wiele. Oj, dużo tych płotek by złowił. Zobaczcie, jakie piękne ryby. Będzie następny. No tu płotki są grubo wkręcone. Na razie nie widać większych ryb. Mam takie podejrzenie, że wreszcie te większe przypłyną i te płoteczki odpuszczą. Czekał i wyczekał. Tak jak mówiłem, to będzie taki moment, że po prostu płotki przestaną brać, zaczną brać leszcze. Bardzo długo nie musiałem czekać, bo w poprzednim rzucie miałem branie, którego nie zaciąłem. Przynęta była obgryziona, a teraz nastąpiło wyraźne branie. Tak myślę, że to może być lecz, chyba że mam rekordową płoć, co też nie byłoby takie głupie. Ale myślę, że to będzie tutaj miejscowy leszcz. Tak mi wygląda. Na haczyku miałem 2 białe robaki. W koszyczku dendrobeny i kastery. No i oczywiście zaklejony koszyczek zanętą. No tak, pierwszy leszczyk. O, taki dosyć szalony ten leszczyk, a jeszcze łowię wędziskiem super light, więc mam podwójną radochę z tego łowienia. No już przyzwoita rybka. Zostawił coś od siebie i popłynął. Zastanawiałem się, jak tutaj podejść do tego wędkowania i wybrałem sobie 2 dystanse 35 i 50 metrów. Ten bliższy dystans zależało mi, żeby łowić na tej głębszej wodzie. To, co powiedziałem, że tutaj jest zejście, później jest troszkę takiej głębszej wody i za 35 metrem tam się wypłyca. No i na 50 metrze jest, myślę, że z pół metra płycej niż właśnie tutaj między tym 25 a 35 metrem. A tak ogólnie to nie powiedziałem w ogóle, jaka to jest głębokość. Wydaje mi się, że tutaj jest tak niewiele ponad 2 metry. A tam dalej wychodzi na jakieś, myślę, 1,5, może 1,80 m. Więc tu jest ponad 2, a tam jest takie lekkie wypłycenie. Na ten 35 metr przygotowałem wędzisko Supera Super Light 3,60 z kołowrotkiem Invictus 520, plecionka 0,10 i strzałówka Sinking Feeder Mono 0,28 zakończona skrętką. Taki tradycyjny, no dla mnie taki, powiedziałbym, mój ulubiony zestaw do łowienia w zbiornikach. Natomiast na dystans 50 metrów zastosowałem troszkę mocniejsze wędzisko Supera X 12 stóp do 60 gramów. Taka sama długość jak Super Light, natomiast on ma mocniejszy dolnik, taki jest bardziej celny do zarzucania na duże odległości. Do tego kołowrotek Extremity SD, plecionka podobnie tak jak w poprzednim zestawie 0,10 mm, strzałówka i już tutaj ten zestaw końcowy się nie różni od tego poprzedniego. Byłem pewny, że jak przypłyną leszcze, to te płotki gdzieś odejdą, natomiast no nie mam leszcza, a po tym leszczu to już jest kolejna płotka, więc być może jakiś jeden tam leszczyk się zakręcił, ale między nimi jeszcze te płotki tak nie chcą odpuścić. Ładne, fajne rybki waleczne. Ta to w ogóle jest jakaś taka i grubiutka, i ładna łuseczka, i taka wdzięczna w locie, więc same zalety. Przepraszam.
piękne są te brania tych rybek. A co to jest? Nie, to płotka. Fajnie właśnie, fajne jest to łowienie tą wędziskiem Super Light, bo zastosowałem tutaj w nim szczytówkę 0,7 uncji, która świetnie wskazuje brania, nie ma jakiegoś uciągu, więc te brania są bardzo wyraźne. Zresztą te płotki tak dobrze biorą. To jest chyba taki dobry czas na płotki. Ryba jest blisko podbieraka. Mam wrażenie, że ten leszcz jest większy od tego poprzedniego. Tak idzie bardziej dostojnie, więc myślę, że on tutaj zacznie przy brzegu chodzić, bo tam sobie darował. A tutaj mocniej będzie walczył. Piękna rybka. Chodź, mam dla Ciebie przygotowany bardzo wygodny podbieraczek. Ten to już taki, nie wiem, czy będzie miał kilo, może nie cały, ale to już jest blisko kilogramowa ryba. No, tak jak mówiłem, już taki wpadający w złoto. Ojejku, jaki tutaj. No, w wodzie taki wyglądał trochę złoty, ale do tego złota też mu troszkę brakuje. Ale taki, zbity. Nie no, ma kilo na 100%. Mięśniaczek taki ładny. Przynętą były 2 białe robaki. Zobaczcie, w dolną wargę. Już po braniu wiedziałem, że to będzie leszcz, bo te szarpnięcia szczytówką były zupełnie inne. No przepiękna rybka. Już taka grubiutka. Ale piękna. Piękny kształt ma. Wypuszczamy oczywiście rybkę. Myślałem, że długo go będę musiał przetrzymywać, a on odpłynął tak pięknie. Liczę na kolejne takie ładne leszcze. Bardzo się cieszę, że wziąłem tutaj tego Super Lighta na tą krótszą linię. No taką mam radochę. Wyraźne brania, szczytówka 0,75, więc świetnie są pokazane te brania. Zresztą Michał to nagrywa, to wiecie, o czym mówię. Wędka pięknie pracuje. Te ryby fajnie walczą. No i chyba doceniają to, co im daje, bo teraz te brania są naprawdę szybkie. I kolejny piękny leszcz zaraz trafi do podbieraka. No mają power te ryby, mają power. O, ten też taki z pieprzem jest. O, jaki ten ma brzunio. O, bracie. Chyba dziewczynka. Ładne usteczka takie ma. Zobaczcie, jaka grubiutka. Piękno to te płetewki takie z tymi czarnymi akcentami, chociaż to taka jakaś choroba jest. Myślę, że jakiś ichtiolog się znajdzie, który w komentarzu napisze, z czego wynikają te tutaj takie czarne akcenty na płetwach i na ciele ryby. Piękna samiczka, wypuszczamy. No nie chcą za długo zapozować. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie przeprosić Michała, który musiał sobie do buzi włożyć kanapkę i on nie może mi teraz nic odpowiedzieć. Kolejny leszcz. Była chwila ciszy, ale zmieniłem przynętę. Założyłem teraz 4 ochotki i szybkie branie nastąpiło. Więc być może po tym pierwszym takim szalonym żarciu, jak te ryby troszkę się ochwaciły, najadły się tych przynęt, to teraz trochę delikatniej trzeba do nich podejść. Ale średnia nie spada, tak mam wrażenie, że kolejna piękna ryba. Także miałem nadzieję na takie fajne łowienie. Zresztą Maciek mi tutaj bardzo zachwalał to łowisko, właśnie wspominał o takich rybach. No i to się sprawdziło. Ja uwielbiam takie wędkowanie. To jest jedno z moich chyba najbardziej lubionych sposobów łowienia. Właśnie łowienie leszczy na feder. Fajne brania, przyjemny hol. Już takie rybki, które chodzą, szarpią kijem i ładnie się prezentują przed kamerą. Do tego jeszcze przydałby się jakiś przyłów w postaci jakiegoś fajnego lina i dzień będzie na 6. No te leszcze to tak mam wrażenie, że średnia idzie w górę, więc ochoteczki oskrobane,
Także sobie pojadłeś taki brzuszek, masz to pewnie nie tylko od tego jedzenia, ale no, kolejna piękna ryba, zobaczcie. No płyń tam po babcie. Jejku, jaka grzeczna, ładna, spokojna. No. Ale miała siłę. Jest kolejny leszcz. Teraz to łowienie takie jest bardzo poukładane. Ja lubię takie właśnie łowienie. Takie przewidywalne. Zarzucam. Dobrze dobrana przynęta, zacięcie w tempo. Jest to dla mnie bardzo satysfakcjonujące. Właśnie podczas każdego wędkowania staram się znaleźć taki klucz, żeby regularnie te ryby holować. To nie chodzi o to, żeby holować, znaczy żeby mieć brania jak najszybciej, ale żeby mieć brania regularnie, żeby to było tak, żeby można było przewidzieć, kiedy będzie branie, że to branie właśnie nastąpi między tą i tą minutą i że później w kolejnym zarzucie będzie to samo i tak dalej i wtedy to no można uznać, że to wędkowanie jest takie poukładane, że dobrze poskładaliśmy te puzelki, które trzeba poskładać, żeby być skutecznym nad wodą. No, piękny, kolejny leszcz. No, piękne, ponadkilogramowe leszcze. No to już jest... Czuć w ręku. Super łowienie. Co to tak głęboko? Przynęta wyskrobana. Piękny leszczyk. Coś tam się wyciszyło w tym łowisku. Nie mogłem ryby złowić. Teraz dołożyłem do ochotek 2 białe robaki. Mam jakąś rybę. Nie wiem, co to jest na początku, tak jak płotka, ale teraz nie wiem, może to... Co to będzie? Płotka raczej będzie. No, taka już prawie na podbierak. Nie będę ryzykował tutaj tego ultralighta. No, już taka przyzwoita płotka. No nareszcie mam rybę, bo był moment taki, że kurczę, jakoś nie mogłem się wstrzelić. Wspominałem, że lubię takie poukładane łowienie i po tym jak wspomniałem, miałem ze 3 czy 4 nawet zarzuty takie na pusto, ale w jednym złowiłem płotkę, a tak to było bez żadnego brania, więc no tak przypuszczałem, że te leszcze coś tam grymaszą, że to nie są ryby, które gdzieś odpłynęły, tylko gdzieś tam się kręcą, no bo nie dopuszczają dalej płotek do łowiska. Zmieniałem przynęty, teraz założyłem 3 pinki. No i dosyć szybkie branie po 2 minutach, więc no będę się trzymał tych 3 pinek. Wcześniej próbowałem na ochotki, ale miałem taki zarzut, że pinka była obgryziona wcześniej, dlatego poszedłem w kierunku tej pinki. No jest kolejny. Taki złociutki, grafitowy troszkę nawet. Nawet próbowałem
gnojaczki. Mam takie kompościaczki ładne. Myślałem, że może te kompościaczki będą pasować. Ale one nie przyniosły brania. Co ciekawe, czerwony kolor pinki obgryziony, a biała nawet nie ruszona, więc może trzeba iść w kierunku tej czerwonej pineczki. Płyń sobie. I zaraz odpali rakietę. Ten najbardziej dostojny. No płocie to tak tarabanią, tą szczytówką, to już po braniu można wywnioskować. Leszcze te brania są bardziej takie dostojne, a płotki to takie mocniejsze ugięcia szczytówki. Ale ta też ładna jest chyba. Taka już też chyba na podbierak będzie. Zdecydowanie. Piękna rybka. Płotki, coś mnie tutaj te leszczyki odpuściły. Nie wiem, co to się wydarzyło. Wydawało mi się, że je tam dokarmiałem zgodnie z planem żywieniowym, ale chyba gdzieś musiałem popełnić błąd. Bo zrobiły sobie przerwę. Nie brały. Teraz jest kolejna płotka. Także muszę się postarać, żeby leszcza złowić. Kombinowałem, co tu może być nie tak, no bo miałem takie wrażenie, że są te ryby. Założyłem teraz taki pękochotek z 10 sztuk. Zmieniłem haczyk na 10 też, żeby ten haczyk był dopasowany do wielkości przynęty. Momentalnie piękne branie, pewne branie. Myślę, że te ryby po prostu teraz szukają tych dużych przynęt. Być może jak zakładałem im, nie wiem, jakąś tam parę ochoteczek z pineczką, bo później już zacząłem zmniejszać tą przynętę, jak uznałem, że te 4 ochotki to coś im nie pasuje. Ale to był chyba zły kierunek i teraz będę próbował iść w drugą stronę, czyli bardziej ofensywnie, większa przynęta, tak żeby ta przynęta była lepiej widoczna dla ryb. Już na haczyku niewiele zostało z tej przynęty. Taka rybka i do wypuszczenia. Może będą następne. Ciekawe jest to dzisiejsze wędkowanie, bo na początku były płotki. Tak jak wspomniałem, że znakiem dla mnie, że przypłynęły leszcze, to będzie jak przestaną brać płotki i te płotki rzeczywiście przestały brać, zacząłem łowić leszcze. Był moment, że te leszcze naprawdę brały bardzo regularnie. Było to bardzo przewidywalne. No i później jakoś znowu się tam coś się popsuło. Już te płotki nie brały, albo sporadyczne brania, nie mogłem zacząć leszcza, albo złowiłem jednego i długo czekałem i próbowałem jakoś tutaj tą sytuację odwrócić, więc sięgnąłem po koszyczek typu Hexmesh, żeby troszkę zamieszania w wodzie zrobić. Donęciłem 2 koszyczki, czy 3 nawet. Później zacząłem też łowić tym koszyczkiem Hexmesh. Teraz właśnie łowię koszyczkiem. Chodzi o to, żeby gdzieś tam, jak ten koszyczek uderzy o wodę, żeby coś tam tego koszyczka się wydostało, żeby w wodzie jakaś powstała taka smużka zanętowo-zapachowa i żeby te ryby właśnie zachęcić do brania. No i to troszkę ruszyło i mam wrażenie, że teraz zmiana przynęty na większą, na taką bardzo wyrazisty pęczek ochotek to też jest bardzo dobre, bo brania są wyraźne, dobrze sygnalizowane, a ryby pewnie zacięte. Troszkę cieplej, bo rano było zimno, trzeba było zakładać wszystko, co było pod ręką, a teraz już się tak robi cieplej. Ciekawe, jak to na ryby wpłynie. Może te ryby jeszcze lepiej zaczną żerować przy tym słoneczku. Fajne rybki. Fajne. Bardzo lubię takie łowienia. Ten jeszcze taki, już znowu ma ten taki grafitowo, taki złoty kolor. No, ryba grubo ponad kilogram. Myślę, że z 1,30 kg może mieć taka rybka. Tak bym ją ocenił, bo dosyć taka jest masywna i ciężka w ręku. Ją dosyć mocno czuję. Także piękny leszcz.
A ten pęczek ochotek, który założyłem, to już po nim prawie śladu nie ma, więc ta rybka sobie tam pociumkała te ochotki. Ale zapięty pewnie. Cały czas jeszcze tu jest. No nic, trzymam się tak jak widzicie, koszyczka typu Hexmesh, żeby jednak coś tam w tej wodzie te ryby pobudzało, żeby to nie takie, nie chcę powiedzieć martwe, ale takie, żeby nie ten koszyczek, no coś tam w tej wodzie w toni działał. To było pobranie. Poszedłem trochę na leniucha, można powiedzieć, bo tak jak wspomniałem na wstępie, zanęciłem sobie 2 miejsca, 35 i 50 metrów. Ale w związku z tym, że tutaj na tej krótkiej linii pojawiły się ryby, na które tutaj liczyłem, no bo to były, tak jak Maciek opowiadał, to właśnie takie leszcze tutaj najczęściej się łowi. No to uznałem, że skoro one są tutaj na tej bliższej linii, no to już nie będę kombinował i wyważał otwartych drzwi i szukał ryb dalej, tylko będę łowił, cieszył się tym wędkowaniem tutaj na tej bliższej linii. Stąd no muszę przyznać, że już później zaniechałem ani donęcanie i łowienie na tej dłuższej linii, bo ryby były po prostu bliżej brzegu. Ta ryba to taka jakby gdzieś tam w jakiejś paszczy, nie wiem, suma czy jakiegoś innego drapieżnika była. Ale się wydostałeś. Może ja Cię wydostałem z tej paszczy. Także płyń sobie i regeneruj siły. Kurczę, jak one obgryzają te ochotki. Zobaczcie. Była czerwona, zrobiła się biała. Dzisiaj no, kilka godzin użytkuję nowy kołowrotek Prestona Invictus 520. Nawinąłem na niego plecionkę 0,10. Założyłem go do wędziska Supera Super Light. No i muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Kołowrotek budżetowy, a pracuje bardzo płynnie, ma bardzo fajny hamulec, dobrze się zamyka kabłąk, to wszystko tak jest fajnie spasowane, więc jak najbardziej pozytywne opinie. Także udany dzień nad wodą z kołowrotkiem Invictus. Jest kolejny, no to co wspomniałem, że lubię takie poukładane łowienie, to teraz znowu mam taki okres, że te ryby regularnie biorą, już kilkanaście leszczy, więc fajne, naprawdę satysfakcjonujące łowienie. To będzie już najprawdopodobniej ostatnia ryba w tym filmie. Ja oczywiście nie składam sprzętu, tylko będę łowił dalej. No szkoda przerywać takie wędkowanie, więc już bez świateł, bez kamery, bez makijażu i całej tej obstawy filmowej będę mógł na luzie czerpać radość z wędkowania. Jeszcze pogoda się piękna robi. Zobaczcie, piękna ryba. Chodź tutaj do podbieraka. O, tak bardzo nie chcę. Nie jest to największa ryba dzisiaj, ale kolejna dzielnie walcząca sztuka. No zobaczcie, no to był dzisiaj piękny dzień nad wodą. Mam nadzieję, że kilka rzeczy, o których tutaj wspomniałem, przyda się też podczas waszego wędkowania. Wypuszczam rybę i ryba odpłynęła, więc ja będę się zawijał. Bardzo serdecznie wam dziękuję, że byliście do końca tego filmu i do zobaczenia w następnym filmie.